Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam moi kochani serdecznie. Dzisiaj kolejna część malowania obrazu. Będziemy pracować farbami olejnymi na fragmencie, tym razem już długo malowanej pracy farbami właśnie olejnymi, stąd to długo, wiele godzin czekania, bardzo długo, aż wysnie kolejna warstwa po to, żeby móc chociażby zrobić laserunki, czyli kolejne cienkie nanoszone warstwy farby oraz medium olejno-żywicznego. Praca gigantyczna, bo format 130 na 90 cm, takie wielkie jest to płótno, na którym maluję jesień, taką bardzo wczesną i niezwykle ciepłą oraz słoneczną. Światło pada z tego górnego narożnika lewego obrazu i wszystko oczywiście jest tym światłem uwarunkowane. Obraz również jest bardzo kontrastowy i składa się zarówno z bardzo gładko malowanych, dużych plam, ale także z trójwymiaru, czyli nakładanej farby szpachelką malarską. To wszystko daje taki niezwykły, właśnie taki przestrzenny, bardzo kontrastujący efekt. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób na takiej wysuszonej już tafli wody, gładko namalowanej, wprowadzić cienie. Ponieważ często jest tak, że najpierw malujemy sobie cały podkład obrazu i na przykład taką taflę wody, a potem nanosimy chociażby drzewa, tak jak w tym przypadku. Popatrzcie, tutaj pojawiły się już cienie. One są widoczne, takie bardzo delikatne, ale sugestywne, że mamy w tej wodzie odbicia. Natomiast tutaj zaczekałam, abyście mogli zobaczyć, w jaki sposób właśnie możemy nałożyć laserunkiem takie cienie drzew. Laserunek to, powtarzam, jest bardzo przezroczysta warstwa, czyli pracując z farbami olejnymi, pracujemy również medium olejno-żywicznym. Możemy stosować sobie również po prostu olej specjalny do tych naszych farb olejnych. Ja mam tutaj gotowe medium. Mogą to być również takie media szybko schnące, co nie znaczy, że ta praca będzie wysychała nam w takim tempie jak akrylowa. Absolutnie nie. Jeżeli będzie bardzo cienka warstwa, i tak musimy kilka dni poczekać. Jeżeli są to grube nakładane warstwy farby szpachelką, czasami trwa to nawet miesiąc. Stąd praca właśnie tak już długo malowana. Przystąpmy więc do konkretów. Skoro brzozy zostały tutaj namalowane w tym prawym, właściwie narożniku pracy, a tafla wody jest tutaj, więc drzewa mają prawo odbijać się tak samo w wodzie jak te. Użyję do tego miękkiego pędzla nylonowego, maczając go tak dosyć mocno tutaj właśnie w tym medium olejno-żywicznym. Popatrzcie, mam tutaj paletę, na której jest już sporo wyciśniętych różnych barw. Na razie cieniami popracujmy, czyli weźmy troszeczkę ciemnego brązu, ale chciałabym dołożyć do tego również czerni i odrobinę fioletu, ponieważ jak widzicie tutaj pojawiły mi się takie róże, delikatne fiolety już w samym zacienieniu tej wody, więc no, oczywiście bardzo adekwatnie będzie użyć również tego fioletu
i nawet odrobinkę karminu, czyli tej ciemnej czerwieni. Te wszystkie barwy ze sobą tutaj ładnie łączę i postaram się te drzewa w podobny sposób odbić w wodzie. Na razie w taki prosty sposób, zobaczcie, jedno, drugie i one się w ten sposób układają mniej więcej, ponieważ rzeczywiście jest to lustrzane odbicie. Dobrze, jest to moje takie pierwsze wprowadzenie, no ale jak widzicie, no nie możemy absolutnie w ten sposób zostawić tej wody, bo wyglądałoby to bardzo nienaturalnie. W związku z tym coś trzeba jeszcze zdecydowanie zrobić. Weźmiemy sobie taki duży pędzel nylonowy, płaski, znowu maczam delikatnie w medium i teraz, tak jak mi się ta woda układa, postaram się delikatnie przejechać również bokiem lekko pędzla. Wówczas ta woda lekko mi się zacznie, popatrzcie, zaburzać. I te laserunki, które zostały gdzieś tutaj wprowadzone, one się teraz lekko będą rozmywały. Również w tą stronę parę pociągnięć sprawi, że to wszystko będzie takie dużo subtelniejsze, delikatniejsze i jeszcze troszeczkę w tą. To, co namalowaliśmy, ma teraz już swoje odbicie w wodzie, ale jak widzicie, zrobiło nam się dużo to wszystko bardziej subtelne. Leciutko jeszcze wzmocnimy sobie. Pobiorę troszeczkę ciemniejszych odcieni na pędzel. Jeszcze delikatnie przejadę tutaj pędzlem. Pokażę wzmocnienie. I tak mogę nawet kilka razy delikatnie, tak aby nie przesadzić za pierwszym razem. Popatrzcie, my sobie możemy tak naprawdę dozować te światła i te cienie pomalutku, tak aż w końcu no już będziemy usatysfakcjonowani. Niech te barwy nam się tutaj wszystkie ze sobą naturalnie łączą. I leciuteńko rozmywamy. Dobrze, popatrzcie, co dzieje się tutaj po tej stronie. Pojawiły się cienie drzew, ale na tym również światła wody. I dokładnie to samo teraz możemy zrobić po tej stronie. Bardzo delikatnie wmontować sobie troszeczkę oświetlenia samej wody. Pobieram biel i również troszeczkę takich ciepłych odcieni, na przykład cielistego koloru, takiego fleszu, połączę z tą bielą i leciutko, delikatnie powprowadzamy sobie gdzieniegdzie światełka na wodzie. Na razie robię to tylko, popatrzcie, samym kołankiem. To są takie pierwsze kreseczki, które sobie tutaj powprowadzam. Dodaję sobie medium. Ta woda może sobie tutaj płynąć. Dodam więcej ciepłych teraz odcieni. Odrobinę od razu innych kolorów, takich jak właśnie fiolet, który tutaj nam się pojawia. Na razie to nie wygląda może zbyt atrakcyjnie, ale właśnie farby olejne są o tyle ciekawe, że my sobie możemy je bardzo ładnie na przykład przecierać i rozmazywać, tak aby one się bardzo ładnie, popatrzcie, łączyły z całą resztą.
przejeżdżając sobie na przykład pędzlem szczecinowym w taki sposób, mogę pozostawiać krawędzie jaśniejsze, a resztę farby delikatnie rozcierać z tłem. To tło jest pod spodem wysuszone już, także ja nie ingeruję już w to, co było pod spodem, ale delikatnie mogę sobie poparcie przepracować tak, żeby pojawiły mi się ładne, ciekawe światła. Wszystko to robię już na położonych cieniach tych drzew. Później będzie taki naturalny efekt, tak samo jak tutaj. Dodajmy sobie jeszcze troszeczkę innych odcieni, na przykład właśnie tego cielistego koloru, który szczególnie tutaj w tych jasnych miejscach, w tych prześwitach może nam się gdzieś ładnie tutaj pojawić. Takie miękkie, łagodne przejścia wody później bardzo ładnie wyglądają z mocniejszymi akcentami. Na razie bardzo miękko. Dobrze, i kiedy mamy już tak bardzo miękko, spróbujemy sobie leciuteńko przejechać jeszcze dodatkowo takim, popatrzcie, płaskim, czyściutkim pędzlem. To jeszcze delikatnie nam rozmiękczy. Zmienimy troszeczkę kierunek teraz, żeby zakłócić jak gdyby ten taki ruch tylko w jedną stronę. Robię to jednak bardzo, bardzo leciutko, tak żeby generalnie tylko zmienić troszeczkę, rozmiękczyć w zasadzie tę płaszczyznę. I teraz na takich bardzo już mięciutkich płaszczyznach możemy ewentualnie dodać sobie troszeczkę takiego jaskrawszego światła, chociażby malutką poparcie szpachelką. Maczam ją delikatnie w medium, leciuteńko w jasnym kolorku, takim połączeniem bieli z odrobiną tego beżu, który tutaj powstał. I tak delikatnie, delikatnie muskając dosłownie samym kantem, mogę jeszcze dodatkowo powprowadzać tutaj takie ciekawe poparcie światełka, które są jakby już na samych krawędziach tego, co przed chwilą malowałam. Woda zawsze układa się w taki bardzo obły, charakterystyczny sposób. Jest to rzeka, która płynie, więc pojawia się również ruch wody, który możemy tutaj pokazać właśnie takimi delikatnymi światełkami. Najjaśniejsze te miejsca pojawiają się tutaj, gdzie generalnie padają prześwity na naszą wodę.
szpachelka w zasadzie leciutko umoczana w medium daje nam możliwość takich bardzo subtelnych, bardzo cieniutkich plamek. Dobrze, i jeszcze wprowadzając właśnie jeszcze ten pędzel, możemy delikatnie nawet pokazać sam ruch tej wody. Zmieniam znowu kierunek. I tak właśnie powstają mi takie delikatne światła pokazujące ruch wody. Bardzo trudno byłoby wykonać tego typu manewr w farbach akrylowych, gdzie ta farba bardzo szybko zasycha i nie ma takiej możliwości aż tak gładkiego olejowego rozmazu jak tutaj. Popatrzcie, jakie piękne te światła, takie bardzo łagodne, bardzo naturalne pojawiają się właśnie przy takiej pracy na wodzie, natomiast pod spodem leciuteńko, delikatnie przebijają cienie, więc taka kolejność jest tak bardzo tutaj właśnie wskazana, że najpierw leciutko te cienie laserunkowe na wodzie, a potem subtelnie gdzieś przenikające się światełka, pokazujące, że to jest właśnie struktura wody. Teraz bardzo już ładnie, popatrzcie, całościowo ta woda zaczyna wyglądać. Pojawiają się tutaj 3 takie jakby prześwity mocne, poczynając tutaj od tego niewielkiego wodospadu, idąc w stronę centrum środka obrazu i teraz jeszcze tutaj znowu pojawia się to takie piękne oświetlenie pokazujące właśnie rozbryzgujące się nawet delikatnie pod wpływem ruchu lekkie fale. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób możemy delikatnie rzucić troszeczkę tych spadających liści, tak aby one się tutaj również gdzieś pojawiły. No tutaj nie dzieje się to zupełnie przypadkiem. Widzimy, że blisko znajdują się drzewa. Tutaj też wiatr może gdzieś nam zawiewać te listeczki, gałązki i gdzieś w naturalny sposób rzucić je tak, aby pływały sobie po naszej wodzie. Więc kolorystyka zieleni, oczywiście taka piękna oliwkowa zieleń, która może gdzieś tutaj nam się właśnie pojawić i najpierw dobrze by było, gdyby leciutkie plamki się pojawiły tej zieleni. Ona bardzo fajnie tutaj dobrze będzie wyglądała namalowana szpachelką, ale również fiolety w tych zieleniach. One będą dawały nam bardzo ładne, popatrzcie, cienie od razu. I nie jest to sama czerń, fantastycznie to będzie współgrało tutaj z całą tą kolorystyką nadaną właśnie w cieniu wodę. Więc troszeczkę przepracuję sobie szpachelką w taki sposób. Dodamy sobie jeszcze troszeczkę brązu, troszkę fioletu, odrobinkę czerni. W ten sposób narzucam cienie. Leciutko teraz postaram się rozprowadzić te cienie tak, aby stworzyć taki podkład leciutkich plamek na to, co za chwilę się tutaj, popatrzcie, będzie działo. Rozmiękczam je tutaj, szczególnie właśnie od dołu i w 2 kierunkach robię przetarcia. To
będzie za chwilę doskonały podkład właśnie pod tą leżącą, płynącą roślinność na wodzie. Mięciutko jeszcze tutaj, bardzo miękko. Ja się muszę tak troszeczkę przesuwać czasami, ponieważ obraz tak bardzo się błyszczy, że czasami nie widać, co się tutaj nawet dzieje. I tak troszeczkę teraz jaśniejszej, gdzie niegdzie zieleni, ale od razu przełamiemy to brązami, żeby to wyglądało bardzo, bardzo naturalnie. Tutaj jest sporo cienia, więc nie możemy dawać za jasnych barw, pomimo tego, że tutaj na górze te drzewa są bardzo silnie oświetlone, bardzo jaskrawie. Damy troszeczkę brązów. Popatrzcie, te brązy z fioletami cudownie się tutaj prezentują. Ciemny brąz, taki głęboki ciemny brąz z fioletem zawsze fantastycznie współgra. To jest ten ciemny brąz z fioletem właśnie, popatrzcie. Szpachelkę czasami trzeba wtopić i popracować na różnych kierunkach, tak aby zrobić ładne rozmycie. Dobrze, i na tym ciekawym obszarze, który nam się gdzieś tutaj pojawił, popatrzcie, możemy teraz delikatnie narzucić troszeczkę właśnie tych takich liści. Nieco mocniej szpachelką, ale już o takim właściwym kształcie. Jak tutaj pojawi się to połączenie tego, co działo się tam dalej, ale tu oczywiście musi być to znacznie większe. Z racji tego, że jest bliżej naszego wzroku, to już jest absolutnie taki pierwszy plan. Możemy pokazać delikatnie nawet troszeczkę roślinności gdzieś tutaj na tej wodzie, jakichś takich bardzo cieniutkich, wystających, na przykład trawek, które gdzieś na samym brzegu mogą gdzieś jeszcze się pojawiać. Bardzo ciekawie zaczęło nam się robić oparcie w tym narożniku, bo poza samą płynącą wodą, tutaj delikatnie oświetloną, pojawiła się taka właśnie część spadów, być może z tego drzewa. Dodajmy również odrobineczkę gdzieś tej delikatnej żółci, żeby widać było, że mimo wszystko, pomimo tego, że jest gdzieś to cień, leciutko też prześwitują i takie kolory. Bardzo subtelnie, gdzieś delikatnie. Nie będzie to już tak jaskrawe tutaj jak te miejsca zdecydowanie mocniej oświetlone, ale niech również coś takiego ciekawego i tutaj się nam zadzieje.
tego oświetlenia samej gdzieś wody. Dobrze, moi kochani, mamy cienie na wodzie, mamy światła, mamy już troszeczkę ciekawej roślinności zrobionej, czyli tak jakby opad z tego miejsca, podobnie logistycznie jak to miało miejsce tutaj przy centralnej części obrazu. Natomiast to miejsce zostało jeszcze tak zostawione, bardziej potraktowane podkładowo. Dobrze by było dodać troszeczkę więcej jakiejś ciekawej roślinności. Jak my to możemy zrobić? Oczywiście na wiele różnych sposobów. Tutaj poparcie w tym miejscu, na przykład pędzlami cienkimi, delikatnymi została namalowana trawka. Tutaj możemy sobie albo kontynuować taką trawę, albo delikatnie na przykład potapować te miejsca, żeby były jeszcze ciekawsze. Ja Wam tutaj pokażę na przykład troszeczkę, w jaki sposób można potapować chociażby takim płaskim pędzelkiem, ale szczecinowym. Możemy sobie go umaczać delikatnie w medium, tak żeby on nie był zupełnie właśnie suchy. I takimi podobnymi odcieniami, jakie już tutaj są, czyli żółć, odrobina jakiegoś cielistego koloru, poparcie w taki sposób, delikatnie. Dodamy jeszcze troszeczkę oliwkowej zieleni. Możemy pokazać również taką różnorodność tych roślinek. Nie musi to być przecież sama trawka, ale mogą się tutaj pojawić jeszcze różne ciekawe rośliny, takie jak na przykład tutaj na dole. Jednak pamiętajmy, że jest tam zdecydowanie dalsza część obrazu, czyli nie możemy malować w tak mocny sposób, tak szczegółowo, drobiazgowo, grubymi fakturami. Tutaj musimy sobie troszeczkę delikatniej to przepracować, ale możemy oczywiście pokazać, że tutaj również dużo ciekawych rzeczy się dzieje. W różnych kierunkach można pracować takim właśnie poparciem pędzlem szczecinowym, pokazywać zarówno takie pociągnięcia w dół, które sugerują na przykład jakieś trawy albo łodygi roślin, jak i po prostu tapować, lekko uderzając o płótno. Wtedy mamy strukturę taką właśnie nie mniej jak sama trawa, ale bardziej jak takie na przykład ciekawsze jakieś roślinności, bardziej rozbudowane. Musimy również troszeczkę zmieniać kolory, bo przechodzimy poparcie w różne inne tutaj strefy podkładu. Tutaj na przykład będzie jeszcze gdzieś tam więcej samego światła w tym miejscu. Tak nam sugeruje to, co było pod spodem ustawione jako światło cień. Pokazujemy też w ten sposób właśnie, gdzie pada cień od strony drzew, gdzie idzie cała ta smuga mocnego światła, tak jak tutaj mieliśmy z nią do czynienia. Zmieniamy troszeczkę kolorystykę, im niżej, tym będzie troszeczkę ciemniej. Czyli dodajemy sobie na przykład troszeczkę brązów, odrobinę ochry, sieny. Taka palona siena da nam taki prawie pomarańcz tutaj przy tych żółcieniach. Pokażemy w ten sposób taki ładny,
zróżnicowanie roślinności. I tak bardzo miękko sugerujemy się tym, że to jest tak jak mówię dalej. Nie możemy więc robić takich bardzo, bardzo już szczegółowych roślinek. Teraz wykonuję więcej, popatrzcie, traw, pociągając już tym pędzlem tak dosyć mocniej. Ale staram się to robić w różnych kierunkach, żeby te trawy wyglądały no tak jak najbardziej naturalnie. Troszeczkę fioletu i ciemnego brązu w tych miejscach, gdzie jest zdecydowanie ciemniej. I tutaj też, popatrzcie, możemy sobie tak troszeczkę potapować, tworząc właśnie również jakąś ciekawą roślinność, unoszącą się tam gdzieś za tymi naszymi głazami. Ona może również kolorystycznie podbić światła samych głazów. Nada tutaj takiej głębi, więcej cienia i również pokazujemy w ten sposób lekki spadek właśnie terenu, który jest mocniej zacieniony. Pojawiają nam się tutaj, zobaczcie, takie jakby strefy cień, światło, czyli teren bardziej wypukły i lekko schodzący nam w dół. Dobrze, co możemy zrobić jeszcze z pachelką? Ponieważ już mamy taki ładny podkład, możemy również delikatnie zasugerować różnego rodzaju roślinność. Dodatkowo, chociażby poparcie bokiem szpachelki, możemy pokazać więcej jakichś szczegółowych roślin, jakichś mocniejszych traw na przykład. Musimy jednak tutaj troszeczkę nałożyć sobie więcej farby, tak aby móc delikatnie jeszcze orzeźbić. Ponieważ głazy były tak malowane na gładko, nie możemy też przesadzić tutaj z tą fakturą, żeby nie wyglądało to tak zupełnie sztucznie. Ale myślę, że taka ciemna, właśnie oliwkowa zieleń połączona z odrobiną tego fioletu bardzo ładnie tutaj będzie wyglądała i może stanowić właśnie taki ciekawy dodatek do tego cienia, który pokazuje nam spadek terenu tutaj w stronę naszej wody. Będzie to też dobrym takim łącznikiem do tego, co za chwilę będzie się tutaj już na wodzie działo. Jest tutaj ciemno, bo tutaj nie możemy za bardzo wprowadzać mocnych kontrastów, ponieważ wyglądałoby to tak tutaj nieadekwatnie do tego, co się dzieje między światłem a cieniem, ale i tak prowadzenie tego typu faktur bardzo ładnie będzie grało później światłem. Po wyschnięciu takich faktur można jeszcze nad nimi dodatkowo pracować, chociażby przecierając je delikatnie płaskim pędzlem. I to będzie nam również dawało możliwość jeszcze dodatkowej, ciekawej pracy, no ale w przypadku farb olejnych będziemy i tak musieli długo czekać, aż te wszystkie warstwy nam wyschną. Także tego typu prace wymagają od nas jednak dużej cierpliwości. Tutaj nie przyspieszymy pracy. To wszystko musi naprawdę samo wyschnąć, tak, abyśmy mogli dalej nanosić kolejne warstwy. Widzicie,
Widzicie, jak farba bardzo ciekawie od razu tworzy pewien trójwymiar. Ona się połyskuje w taki bardzo specyficzny sposób. Czasami trzeba przekręcać nawet głowę, wzrok zupełnie inną stronę, tak abyśmy mogli dalej pracować, bo jest to wszystko aż takie niewidoczne. Możemy leciutko poprowadzać korekty jeszcze, tak aby rośliny nie ingerowały nam za bardzo w kamienia. Troszeczkę wyżej, również jaśniejszych, jeszcze możemy dodać elementów. Tam, gdzie pojawia się światło, również gdzieniegdzie łodyżek pod tym, co zrobiliśmy napadaniem. Takie elementy również będą na pewno bardzo ciekawie gdzieś tutaj wyglądały i urozmaicą nam bardzo całą tą strefę roślinności. Pamiętajcie tylko, że im dalej, tym ta roślinność musi być subtelniej traktowana, tak aby obraz później wyglądał na taki bardzo trójwymiarowy. Tu jest bardzo dużo światła, to jest ta smuga, która tutaj właśnie idzie, taki snop mocnego oświetlenia słonecznego, więc tutaj możemy nawet pokusić się właśnie o dodanie takich nieco mocniejszych, cieplejszych odcieni. Robimy tutaj takie połączenie tych trawek z tą roślinnością tutaj całą po prawej stronie. Niech te trawy już tutaj zaczną również wychodzić nam ze szpachelki. Jeszcze może podrobimy tutaj kilka takich mocniejszych elementów jako łącznik. Dobrze, tu się pojawia już bardzo ładna ta strefa światła i cienia. Dobrze, moi kochani, myślę, że cała ta przestrzeń została już całkiem ładnie tutaj przez nas zagospodarowana i wyraźnie widać, gdzie pada mocne światło, wyraźnie również widać, że tutaj już jest taka mocna strefa cienia, ale roślinność na wodzie, która pojawia się tutaj, sugeruje, że mamy do czynienia już z bliskim nam planem, niemalże pierwszym, tak jak tutaj te mocne uderzenia, popatrzcie, kwitnącej roślinności. Delikatnie odbija się w wodzie to, co znajduje się tuż nad nią. Pojawiły się również mocne na niej światła, ale lekko rozmyte. I na dzisiaj myślę, że tyle wystarczy. Zapraszam Was oczywiście do miłej zabawy. Jeżeli będziecie mieli tego typu elementy w swoich obrazach do wykonania, myślę, że farbami olejnymi zawsze warto podejrzeć, w jaki sposób właśnie wykonać poszczególne partie obrazu. Dziękuję Wam Ci pięknie za uwagę. Już oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.